Siemanko, w dzisiejszym odcinku wykonamy kulę węchową, więc od razu przechodzimy do roboty. Zajmiemy się dzisiaj wykonaniem kuli węchowej. Do zrobienia tej kuli potrzebny nam będzie brystol, cyrkiel oraz nożyczki. Wyznaczamy jakiś dowolny wymiar i wykonujemy kółko. Następnie wycinamy, żeby mieć szablon. Ja wykonałem kółko o średnicy 20 cm. No i jeśli chodzi o wykrój, no to jest już wszystko. Sam wykrój też możemy wykonać bez używania cyrkla. Nie będzie to wtedy taki idealny kształt, ale składamy kartkę na 4 i próbujemy coś na oko wyciąć. Nie będzie to na pewno idealne, ale mniej więcej jakieś kółko nam z tego wyjdzie. Z materiałów potrzebny nam będzie najlepiej polar, różnej wielkości kawałki, byle tylko zmieścił się na nich nasz wykrój. Teraz miękki ołówek i odrysowujemy kółka. Wyciąłem po 8 kółek z dwóch kolorów polaru. Przy wycinaniu musimy się starać, jeśli używamy ołówka do odrysowywania, żeby właśnie ściąć ten ołówek, tak żeby końcowo go nie było widać na krawędziach. Co do ilości tych kółek, no to jest to zależne właśnie od ich wielkości. Im wytniemy większe, tym później ta kula będzie potrzebowała więcej tych elementów. Wydaje mi się, że przy 20 cm to wystarczy, ale zawsze mamy możliwość do robienia 2 czy 3 kółek, żeby dopchnąć ewentualny brak. Teraz bierzemy nasze wcześniej wycięte kółka. Najlepiej jeśli pomieszamy te kolory. Musimy je złożyć na pół. I kompletujemy je po 2. Coś takiego. Możemy zszywać więcej naraz, ale wtedy trzeba byłoby mieć minimum maszynę z podwójnym transportem, najlepiej z potrójnym. Także ilość warstw jest zależna od maszyny, ale to też nie jest tak, że jak mamy najzwyklejszą stępnówkę albo maszynę domową, no to nie wykonamy tej kuli. Możemy zszywać nawet to z pojedynczych kółek i nie ma najmniejszego problemu, tylko po prostu będzie więcej pracy, ale końcowo efekt będzie ten sam. Więc jeśli ktoś mówi, że się tego nie da zrobić na zwykłej maszynie, no to się myli. Mamy kółka o średnicy 20 cm, więc ustawiamy sobie jakiś wymiar tutaj na 10. Możemy zastosować taki magnetyczny liniał, ewentualnie jakaś papierowa taśma, czy nawet narysować kreskę ołówkiem, tak żebyśmy mieli cały czas przeszycia na środku tych kółek. I teraz podkładamy pierwszą połowę i pierwszą parę. Zaszywam to gdzieś na około 2 cm. Jeśli będą mniejsze kółka, no to musimy to troszeczkę zmniejszyć, a jeśli większe, no to zwiększamy. I wykonuję teraz pierwsze przeszycie. I najważniejszy etap. W tym miejscu musimy wykonać taką wolną przestrzeń z samej nitki. I teraz podkładamy drugą połowę. Obracamy. Mamy tutaj wolną przestrzeń. I teraz będzie już łatwiej, ponieważ ta nitka też będzie nam ciągła przy szyciu później ten drugi element. Więc wracamy.
I jak już wchodzi pod stopkę samo, to podnosimy. I ponownie obracamy. I tak z 3-4 razy i łączymy kolejne pary. Otrzymujemy coś takiego. Pomiędzy połówkami jest w okolicach centymetra wolnej przestrzeni. I tak przeszywamy kolejne elementy. Mamy podszywane elementy i następnie musimy je wszystkie ze sobą splątać. Najpierw jedna para. Później dochodzi kolejna. Jeśli jest za rzadka, no to oczywiście dorabiamy jeszcze kółek. Ja na pewno jeszcze dorobię, więc za moment do Was wracam, ponieważ chciałbym, żeby ona była dużo bardziej gęsta. Dorobiłem kolejne, więc dokręcamy je do całości. Już wygląda sporo lepiej. Z dorabianiem lekko przegiąłem, więc to mi zostanie na kolejną. A ta prezentuje się w taki sposób. Ogólnie do zrobienia tej kuli węchowej użyłem 28 kółek o średnicy 20 cm. Do szycia używałem nici kaletniczej o grubości 40. Teraz jeszcze musimy wykonać ostatni krok, ponieważ te elementy są tylko ze sobą splątane i na przykład przy praniu mogą się rozsupłać, więc dodatkowo potrzebna nam będzie jakaś gruba nitka albo sznurek. Ja użyję też grubej nici do szycia. Kolor nie ma znaczenia, ponieważ będzie to schowane w środku. I teraz musimy te miejsca, w których te przeplecione elementy się stykają, właśnie jeszcze dodatkowo dowiązać nitką albo sznurkiem, żeby nam się to nie rozwaliło. Teraz jeszcze zmienię kierunek. I jeszcze jeden dla pewności. I mamy gotowe. Na dzisiaj to już wszystko. Tematyka akcesoriów dla zwierząt na pewno zagości na dłużej, więc zachęcam Was do śledzenia kanału. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!